16 lutego 2023 okazała się informacja, że Ford wprowadza nową generację baterii do swoich samochodów elektrycznych i zaczyna od tych najbardziej luksusowych, czyli od Mustanga Mach-E. Akumulatory litowo-żelazowo-fosforanowe, czyli LFP albo LiFePO4. Tak, dokładnie te akumulatory okazały się najlepsze w tym momencie, jeżeli chodzi o dostarczanie energii. Dlaczego więc wcześniej tych akumulatorów nie dawano w samochodach? Ponieważ trzeba było wykorzystać wcześniejszą technologię, musiała się zwrócić. Dlatego też jest bardzo ważne, żebyście wy, kupując magazyn energii, patrzyli, czy kupujecie magazyn energii, który już jest na rynku od wielu, wielu lat i chcą się go pozbyć, czy kupujecie nowość, ale sprawdzoną nowość, znaną od bardzo wielu lat. Pozwoliłem sobie przetestować te akumulatory w kilku różnych urządzeniach. Magazyn energii obniża napięcie. To latem, jeżeli macie problemy z zbyt wysokim napięciem, wasza fotowoltaika nie funkcjonuje, nie działa, to taki magazyn może być dla was bardzo dobrym rozwiązaniem, tym bardziej, że te magazyny, które teraz testuję, ta technologia daje wam co najmniej żywotność 3500 cykli. Tutaj macie cechy wypisane przez producenta, a ja zająłem się testowaniem tego urządzenia. Ono jest montowane zarówno w szafach serwerowych, jak i można położyć je na półce. W środku jest coś fajnego, coś co pomoże mi. Otwieramy. Wierzycie? I teraz ja wam to muszę tak przekazać. Urządzenie, które bardzo mnie cieszy, że udało mi się dostać do prób. Od ponad 2 tygodni testuję magazyn energii Enerblock. On ma pojemność 5120 Wh. Napisałem to na kartce, ponieważ producent tutaj tej informacji nie umieścił i mieści w sobie 200 amperogodzin prądu. I tutaj taką mam do was prośbę. Nie dajcie się zwieść informacją o amperogodzinach. Amperogodziny to jest pojemność akumulatorów, ale ona zależy bardzo mocno od napięcia. Ten magazyn ma 28 V, jak widzicie. 24 taka wielkość techniczna i razy 200 amperogodzin daje nam pojemność rzeczywistą 5,120 kWh. Jeżeli ten sam magazyn miałby napięcie 48 V, to ta sama pojemność byłaby przy o połowie mniejszej ilości amper. Także główną informacją dla nas w przypadku magazynu energii to jest, ile kilowatogodzin energii mieści w sobie. No i oczywiście jest bardzo ważne napięcie. W tym przypadku ja specjalnie wybrałem napięcie 24 V, ponieważ taki mam falownik i mogłem testować na falowniku, ale mam też na takim napięciu przetwornicę z 24 V na 230 V 1000 watową. Mogę z tego zasilać naprawdę potężne urządzenia, jak choćby tego typu grzałkę elektryczną, domową. Oczywiście nie na pełnej mocy, ale wystarczająco mocno, żeby dogrzać sobie miejsce, gdzie chcę to zrobić. Kolejna rzecz to jest magazyn energii, czyli tak naprawdę posiada w sobie BMS, jednolity BMS obsługujący wszystkie akumulatory LiFePO4. O tym trzeba pamiętać, że jeżeli będziemy łączyli szeregowo czy równolegle różne akumulatory, to każdy z nich ma swojego BMS-a, swój system sterowania wewnętrznymi ogniwami i niekoniecznie to wszystko jest kompatybilne ze sobą. Tutaj mamy BMS-a, który zarządza całą tą baterią. Możemy połączyć takich urządzeń równolegle aż 16 sztuk. To jest bardzo dużo. Otrzymamy dzięki temu 85 kWh. To jest ilość energii, którą przeciętny dom zużyje w ciągu tygodnia, nawet i dłużej. Jeżeli mamy jakąś firmę, jakieś miejsce, gdzie potrzebujemy magazyn energii i nie wiemy do końca, rozwijamy się, wystarczy, że kupimy sobie taki magazyn na początek, 24 albo 48V. Następnie, jeżeli brakuje nam energii, potrzebujemy więcej energii z magazynu, dokładamy na to drugi, trzeci, czwarty i łączymy je wszystko równolegle. A co najważniejsze, tutaj mamy wejścia RS na wcześniejszy magazyn i poprzedni magazyn. Dzięki temu te magazyny energii są w stanie ze sobą porozumieć się i pracują wspólnie. Ustawiamy na każdym z nich
jego numer, pod którym numerem on znajduje się. Także jeden z nich jest pierwszy, on przyjmuje jakby dowodzenie, a pozostałe magazyny się do tego dostosunkowują. Dzięki temu mamy taki typu szereg, który daje nam naprawdę bardzo dużą ilość energii elektrycznej. Kolejna bardzo ważna rzecz takiego typu magazynu energii to są wejścia RS, CAN do falownika. Większość falowników hybrydowych, które mają w Polsce dopuszczenie do użytkowania w sieci, bo trzeba pamiętać, że falownik powinien mieć dopuszczenie do użytkowania, jest specjalna lista. Te falowniki są w stanie porozumieć się z tym magazynem energii. Dzięki temu jesteśmy w stanie dokładnie regulować maksymalne rozładowanie się tego magazynu. On ma zabezpieczenia oczywiście, ma BMS-a, który mówi mu, do jakiego minimalnego napięcia może się rozładować, żeby te 6000 cykli pracy przy pełnej jego pojemności energetycznej było zachowane. Ale jeżeli będziemy go rozładowywać w mniejszym stopniu, tylko do 20%, pozostawiając mu 20% energii, to wtedy on wytrzyma 10 000 cykli, dysponując pełną pojemnością. Potem oczywiście też on jest sprawny. Też funkcjonuje, też jest sprawny, też możemy go używać. On nie ulegnie zepsuciu się, tylko będzie miał trochę mniejszą pojemność energetyczną. Mniej więcej o 10-20% mniej energii zmagazynuje po tych 15-20 latach. Czyli kupując tego typu urządzenie, wydajemy raz pieniądze i mamy urządzenia całe swoje życie. Potem najwyżej dokupujemy kolejne tego typu urządzenie. Bardzo ważna jest zasadność wyboru odpowiedniego napięcia. Tak jak mówiłem, ja wybrałem 24 V, ponieważ mój falownik jest 24V, ale 24 V to jest pewne ograniczenie prądowe. Falownik może dać nam 100 A. W tym przypadku 100 razy 24 to jest 2,5 kW. Taką ilość energii jednorazowo może dostarczyć taki magazyn energii. W przypadku, gdybyśmy kupili magazyn energii, który ma napięcie 48 V, to 48 razy 100 daje nam 4800 W. Maksymalna moc, którą on jest w stanie dostarczyć. Dlatego jest bardzo ważne, żeby to napięcie było na tyle wysokie, żeby te prądy mogły być niskie, a na tyle niskie, żeby nie groziło nam porażenie prądem. To taki magazyn zapewni Wam przez większość część roku całodobową energię elektryczną, którą zmagazynujecie sobie z własnych paneli fotowoltaicznych. Pierwsze uruchomienie magazynu energii. Ja tam cały czas Wam mówiłem, że to ma 3500 cykli, a to ma 6000 cykli naładowań do niepełnej mocy. Tutaj poustawiałem wstępnie parametry. Patrzcie, 984 W w tym momencie idzie mi na zasilanie, ponieważ ładowany jest ten magazyn energii. Został podłączony, tutaj mam zabezpieczenie 100 amperowe, 24 V, bezpieczne napięcie. I co tu mamy? Mamy jakieś informacje? 30, co to jest 30? Napięcie i ampery. 30 amper idzie. Napięcie 27,17. Taką ściągę zrobiłem sobie, jak parametry ustawić. I tutaj druga ściąga też, jak parametry ustawić. Oczywiście potem pokażę Wam te parametry, jak się ustawia. Block, byście chcieli wiedzieć, działa. Za chwilkę wyłączymy, aczkolwiek nie ma co wyłączać, bo i tak to będzie działało bez ładowania. Na noc tego nie zostawię, bo jest teraz 22, ciemna noc, wszystko śpi. Co tu mamy? Jakieś takie napięcie. A na poszczególnych tych celach. To jest fajna sprawa. Zobaczcie, zwykły akumulator, jeżeli kupimy, nawet tej technologii LiFe PO4, no to on nie ma żadnych wyświetlaczy, żadnych informacji, nic tam nie możemy ustawić. Tutaj dzięki temu naprawdę możemy parametry odcięcia, zabezpieczyć się na wypadek jakiejkolwiek awarii falownika. To urządzenie zabezpieczy nam się samo z siebie. Odetnie, przytnie, można komunikować kilkanaście innych urządzeń i tak dalej. Przełączaj dalej, zobaczymy, co tu jeszcze fajnego widać. BMS, przecież napięcia. 27,9 V teraz jest ładowanie. Jeszcze nie znam tej procedury, ale 54%. Nie mam pojęcia, co to jest. Tu mamy bezpiecznik 125 A. Jest bezpiecznik, także zabezpieczony jest na dwa sposoby. Bezpiecznikiem takim
i tym bezpiecznikiem. Zobaczcie, jakie grube przewody dałem. Naprawdę są grube przewody. Zresztą, o, tu jest przewód obcięty. Pokaż palec. Zobaczcie. No, takim przewodem mogą prądy płynąć, naprawdę już ambitne. Temperatura pokaż nam. Musisz ten przejść, a jest. 14 stopni, 15. Jutro podłączymy do tego akumulatora przez ten falownik już naprawdę duże obciążenie rzędu 3 kW i zobaczymy, jak sobie będzie dawał radę. W tym momencie jest naładowany, ładuje się, ale jak mówiłem, nie zostawię go na noc, ponieważ nie chcę na razie ryzykować, żeby bez mojej opieki to wszystko hulało. Eksperyment z pierwszym wyładowaniem akumulatora baterii magazynującej energię u mnie. 26 V zostało napięcia. 14,27% rozładowałem ten akumulator. Zostało mi 29,3 Ah i tylko raz był ładowany. Chciałbym, żeby zostawało 20%. Czyli muszę troszkę podnieść napięcie tutaj, na tym falowniku i poprosić go, żeby kończył pobieranie energii, kiedy tutaj napięcie będzie większe. Teraz jest tam 26 V. Pokażę Wam jeszcze, ile energii poszło. 3,933 kWh uzyskałem tutaj na ten grzejnik energii w czasie 2 godziny 40 minut. (29 Ah pojemności, 14,37%. I teraz wpływa do niego 31 A. W niecałe 2 godziny, gdzie przypominam, ja go ładuję z mocą 31 A. Mógłbym 50 albo i więcej, ale na razie nie chcę, ponieważ jest to moje drugie ładowanie tego urządzenia. Przejdźmy szybciutko na dół. Enter. Naładowany jest w 40%, 83 Ah zostały do tego Enerbloka wprowadzone. Tu mamy różne fajne wyprowadzenia RS486, RS232, RS486 i RS486. Dzięki temu możemy naprawdę bardzo dużo fajnych rzeczy z tego urządzenia wyciągać do sterowania i jeżeli byście mieli inny falownik, ten sam falownik, który sprzedaje Enerblock, zachęcam zobaczenia, co oni mają, to wtedy podłączacie się między falownikiem a tym magazynem energii i możecie naprawdę bezpiecznie eksploatować ten magazyn, jak i kolejne, bo nikt nie każe Wam mieć tylko jednego magazynu, można ich mieć dużo więcej. Tym bardziej, że tak naprawdę teraz macie dofinansowanie przy kupnie. Był problem wcześniej, kiedy nie było jeszcze tych baterii LiFe PO4, tylko zwykłe litowe. Ich żywotność była dość niska. Tutaj mamy tak naprawdę żywotność tych baterii 20 lat. Tak jak eksploatuję ja, czyli wykorzystuję 80% ich pojemności, nie 100%, to mogę 20 lat używać, co najmniej 20 lat tego magazynu. Podzielcie sobie cenę zakupu przez 20 lat, to wychodzą grosze za każdy miesiąc. Jesteście prosumentem, macie tak jak ja falownik i magazynujecie w sieci energetycznej, to wtedy Wam się nie opłaca kupować żadnego magazynu energii, ponieważ macie darmowy magazyn energii przez 15 lat w sieci energetycznej. Płacicie za to 20% przekazanej energii, ale 20% to naprawdę nie są wielkie ilości, ale każda nowa osoba, która zakłada teraz fotowoltaikę, zakłada ją na zasadzie już netbillingu i dostaje dofinansowanie, przypominam Wam, dostaje dofinansowanie do tego, to powinien się zastanowić, czy nie kupić sobie Enerblocka i nie skorzystać z tego. Przy obciążeniu 1 kW łatwo jest ustawić napięcie odcinające, ale czym mniejsze obciążenie, tym napięcie jest wyższe, ponieważ nie obciąża jakby baterii. W tym momencie macie napięcie 25,59 V. Zrobiłem taki eksperyment, że zasiliłem żarówkę 100W z akumulatora, z tego magazynu Enerblock przez falownik, patrząc, do jakiego stopnia mi się rozładuje ten magazyn energii. Ustawiony był tak, żeby zostało 20% energii, ale te 20% energii zostawało, jak obciążałem to przy pomocy grzejnika 1 kW.
I tak, pierwsza rzecz, zobaczmy ile energii pobrało nam to urządzenie. 0,5 kWh energii wzięło już poniżej tego poziomu 20%, bo widziałem, że już jest 20% i wtedy załączyłem tą baterię. Zobaczcie, 3,35%. Zostało tylko 6,8 Ah. Czy da się połączyć to urządzenie z tym? Pewnie się da i to pewnie nie jest trudne, ale wiadomo, że jeżeli skorzystalibyśmy z Enerblock, z ich urządzeń, z ich falownika, który tak naprawdę cenowo nie jest bardzo droższy od tej hybrydy, którą teraz testuję, bo skończyłem testować naprawdę, no to wtedy wpinamy sobie pod RS-a przewód, który zresztą dostarczony jest tutaj razem z tym magazynem energii. I mamy komunikację zapewnioną, bez żadnej ingerencji. Wiemy, że urządzenie jest rozładowane. Wiemy, że rozładowane jest do poziomu 3,35%. Ma tylko 6,8 Ah energii w sobie. I teraz naładujemy go. Jest odłączone odbiory. A robiłem po to te wcześniejsze eksperymenty, żeby wiedzieć ile energii to wszystko pobiera na pracy jałowej bez ładowania akumulatora, czyli będę mógł zobaczyć ile energii pobrało to urządzenie na swoją pracę i na ładowanie tego akumulatora. Magazyn naładowany do pełna 99,97%, 205,2 Ah prądu. Zajęło nam to 7 godzin i 32 minuty i w tym teraz 62 W idzie energii, a w tym czasie zużyliśmy 5,918 kWh energii. Pamiętajcie, że część energii zużył falownik, nie wszystko trafiło tutaj. W tym momencie poprzez ten kaloryfer uruchomiłem pobór 1036 W, 44 ampery. Ten miernik pokazuje 43,75. Cały czas energia jest pobierana 1000 W. Przetwornik spokojnie daje radę. Magazyn energii nie posiada żadnych wentylatorów, żadnego chłodzenia, ponieważ on nie potrzebuje. System ochrony jest taki, że nie pozwala na ładowanie go w temperaturze poniżej 0 stopni, ale energię z niego możemy brać w temperaturze nawet poniżej 15 stopni Celsjusza. Zobaczcie, jaki jest kaloryfer gorący. Tutaj magazyn. O, zresztą eksperyment z moją ręką. Słabo widać, bo to jest metal i metal jednak, ale widać temperaturę mojej ręki w stosunku do temperatury obudowy. Także magazyn jest, to nawet jest jakiś, to jest przykrywka plastikowa, ale widać, że wszystko jest chłodne. Przetwornik nagrzany jest do temperatury też niewysokiej, po 40 paru stopni, ale i tak się wentylator w nim włącza. Miernik troszkę jest ciepły. Przewody zobaczmy jeszcze. Przewodami płynie 44 ampery. To widać, ale to nie jest problem. Z tej strony magazyn energii też jest chłodny. Z góry jest chłodny. Także magazyn energii nie wymaga chłodzenia. Naprawdę widać, że kompletnie żadna temperatura się nie wytwarza ani poprzez ładowanie go, ani poprzez rozładowywanie. Nawet przy takich dużych prądach jak 44 ampery. 25,5 V napięcie zostało w tym momencie. 4,461 kWh energii pobrało w 4 godziny 26 minut. Pamiętajcie proszę, że tutaj to urządzenie też pobiera energię
I duża część energii, która została pobrana z tego magazynu, została też wykorzystana na ciepło i na przemianę prądu stałego na prąd przemienny przez tą przetwornicę 24 na 230 V. Będę chciał dociążyć ten akumulator maksymalnym 100 amperowym obciążeniem i po kolei bierzemy w tym momencie 47 amper, włączamy drugie urządzenie i w tym momencie bierzemy 92 ampery. 92 ampery. Jeszcze troszkę możemy wziąć więcej, bo chcemy wziąć 100 amper. 94. Jeszcze jedna żarówka. $96. Dobra, te świeci materiałowi. Chodź, 99, 99. 100. I zostawmy to przez chwilkę. Niech sobie idzie 100 amper. Sobie te zdjęcie. Zobaczcie, w tym momencie mamy obciążone 100 amper prądu, bierzemy. I co? Przeciążymy to? Przeciążymy, wyłączamy to. Podaj ktoś tutaj filmował, ile to ilu skoczy, zanim to wywali. A ja włączam na mocniejszą grzałkę. Poszło, ale poszło tamto. 0 amper, widzicie? Pokaż ten, rozłączyło i to też za chwilę zgaśnie. Zostało rozłączone. O. System od razu zareagował, bezpieczeństwo, nie ten bezpiecznik 125 amper, ale po prostu rozłączył się i mamy alarm. Czyli widzimy, że 100 amper to jest maksymalne. Tyle jeżeli chodzi o testy. Myślę, że wszystko wiecie. Jeżeli chcecie mieć baterię akumulatorów, magazyn energii w domu, to na pewno Enerblock jest dobrą firmą. Z tym, że nie 24 V jak ja, a 48 V. 48 V daje nam połowę mniejszy prąd, mniejsze przewody można użyć. Po pierwsze, po drugie, większość falowników hybrydowych jest na 48 V. Tutaj producent nie radzi tego łączyć szeregowo, czyli nie możemy dwóch 24 24V podłączyć. Odzyskał, sam się włączył, widzicie, to jest też fajna rzecz. Mimo przeciążenia sam się włączył, a ja go, dobra, muszę wyłączyć, żeby mnie zostawić w takim stanie na noc. Nie radzi łączyć ich szeregowo, BMS w tym nie pomaga, ale na pewno możemy równolegle połączyć bardzo dużo tych urządzeń, chyba na 16, więc to jest rozwojowe z nami. I wtedy cały czas ten sam przewód mamy, ten kabel, zresztą to mamy, widzicie, można podłączyć jedno, drugie urządzenie i komunikacja. To urządzenie komunikuje się przez te porty naprawdę z wieloma falownikami. Listę tych falowników, nie wszystkich, ale tych, co znalazłem, dam wam w opisie tego filmu. Przeszedł wszystkie moje testy, łącznie z ładowaniem z agregatu, obciążenia, ładowania, wychodzenia, maksymalne zładowanie, współpraca z takim bardzo tanim falownikiem, współpraca z przetwornikiem samochodowym. Odzyskał, wszedł automatycznie, także nawet jeżeli przyciąży wam się sieć w domu, to odzyskacie ponownie dostęp do systemu. 6,5 tysiąca cykli naładowań jest gwarantowanych, 4 lata gwarancji. Także też to jest bardzo ważna sprawa, że ten system Enerblock daje wam gwarancję żywotności. To jest ponad 20 lat. 20 lat, ale po tym czasie to nie jest zero, że nie działa, tylko jest po prostu słabsze. W tym momencie testuję takie akumulatory. To jest rzecz cenowo najniższa na rynku. Jej nie mają żadnych sterowań, żadnych porozumień się z falownikiem. Po prostu to jest czyste źródło energii. Tu macie, pamiętajcie to, że możecie z każdym falownikiem normalnym, każdym falownikiem dostępnym na polskim rynku porozumieć się i współpracować razem. A jeżeli jeszcze macie falowniki firmy kupionej w Enerblocku, to wtedy macie dodatkową gwarancję 6-letnią.